Cześć, hello, Siostok. Udało mi się na mojej Amidze 4000 uruchomić sieć neuronową. Większość was wie, jakiś czas temu ja zrobiłem ChatGPT z Copilotem oraz Grokiem zrobili grę na Amigę, Ponga. Gra w całości wygenerowana przez model językowy. Nie napisałem ani jednej linijki kodu. Postanowiłem iść dalej. Bardzo interesował mnie fakt, czy da się na prawdziwej Amidze uruchomić prawdziwą sieć neuronową. Wiedziałem doskonale, że to będzie bardzo mała sieć, wręcz taka symboliczna, ale działająca sieć neuronowa. Udało się. Zanim wam o tym opowiem dokładnie, powiem co przygotowałem. Jest gra, zrobiona przez Copilota oraz ChatGPT w dwóch wersjach. Pierwsza nie wykorzystuje sieci neuronowej, czyli mówiąc w skrócie gra bardzo głupio. Działa to w palu, działa to na karcie graficznej. Komputer to jest bardzo głupi. On sprawdza pierwszy możliwy legalny ruch i go po prostu wykonuje. Nic więcej się tu nie dzieje, więc bardzo łatwo jest z takim komputerowym przeciwnikiem wygrać. On nie używa żadnych strategii, więc można go raz, dwa zapędzić w kozi róg i wygrać. Nieraz mi się udało wygrać całą partię i nie tracąc przy tym ani jednego pionka. No tutaj się chyba akurat nie uda, a jednak uda się. Widzicie, jest zaprogramowana logika, tak zwana za niebicie tracisz życie, czyli w tym momencie on powinien tego pionka stracić, ale to nie działa do końca prawidłowo. I tak się można bawić, bo grą to dosyć ciężko nazwać. Przejdźmy do modelu językowego. Pokażę wam najpierw jak wygląda sieć neuronowa zapisana w języku C. Zszedłem naprawdę bardzo nisko, jeśli chodzi o AI. To jest właściwie taki assembler, bym powiedział. Tak wyglądają wagi i Amiga wykorzystuje je do grania w warcaby. Ja tych wag przygotowałem ponad 820 tysięcy, jeśli się nie mylę, ale Amiga tego nie uciągnie, chociaż na początku mi się wydawało, że jest szansa, że 100 MHz da radę. Nie da rady. Musiałem zredukować to bardzo mocno. Gra w tej chwili wykorzystuje 8192 wagi i faktycznie używa ich do rozgrywki. Ten plik z wagami zajmuje 256 KB. To jest sieć neuronowa wytrenowana przeze mnie na moim serwerze ML359 generacji. Dwa procesory serwerowe uczyły się grać w warcaby przez godzinę. Wykonały 1000 partii. Każda partia była ograniczona do 3000 ruchów. Albo 300, nie pamiętam. W każdym razie było tego dosyć sporo i te procesory przez tą godzinę się spociły. Aczkolwiek nie było mi ich żal, ponieważ one są przystosowane do tego typu pracy. Niemniej możemy sobie zobaczyć, jak wygląda faktycznie waga, która jest używana przez AI działania. Można oczywiście sobie te wagi zmieniać, niemniej nie przyniesie to żadnego sensownego rezultatu. Działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Jesteśmy w stanie przestawiać pojedyncze atomy. Nawet IBM kiedyś zrobił taki pokaz właściwie, bo to nie eksperyment. Ułożyli atomy wodoru w logo firmy IBM. Pożytek z tego był żaden. Sens praktyczny również zerowy. No ale się udało. Tutaj jest dokładnie tak samo. Możemy zmieniać sobie ręcznie wartości wag, ale
nie będzie z tego żadnego pożytku. Zobaczmy, jak wygląda sieć neuronowa w praktyce. Napisałem taki mały programik, znaczy nie napisałem, ChatGPT Copilot akurat go napisał. Ten program po prostu sprawdza, testuje plik z wagami. Zanim zintegrowałem plik z wagami z grą Warszawy, powstała taka mała pchełka, której zadaniem było prawidłowe odczytywanie pierwszych 40 wag z sieci neuronowej. Jak widać, działa. Można się pobawić, pooglądać. Raczej taka ciekawostka, żadnego sensu użytkowego to nie ma. Uruchommy zatem samą grę. Gra wygląda tak samo oczywiście jak wersja bez AI-a, aczkolwiek działa dużo wolniej. Ja w tej chwili grę uruchamiam na procesorze 68060 100 MHz i jest naprawdę bardzo wolno. Uruchomiłem tak z ciekawości na Amidze 2000, tam jest procesor 68030 50 MHz i można się wykąpać, zanim komputer wykona ruch. Dodałem też taki mały napis AI Busi, przepraszam za mój kiepski angielski. Piszę tutaj AT, nie wiem dlaczego, podejrzewam tylko. O, wykonał ruch. Nasza kolej. Podejrzewam, że tutaj jest problem z ciankami typu TrueType, takie mam zainstalowane na tej Amidze. Jak jest zwykły, standardowy topaz, piszę AI. Prawidłowo dodałem ten napis, bo komputer naprawdę długo myśli, żeby gracz nie myślał, że coś się posypało. Pierwotnie w planach było dodanie paska postępu, ale to przerosło to możliwości Copilota, jest tylko napis. W grze jest jeden mały bóg i jeden duży bóg, czyli błąd. Już wam demonstruję. Na prawdziwej Amidze wciskamy prawą Amigę i gra przeskakuje na ekran Workbencha. To działa prawidłowo, ale na emulatorze WinUAE już to nie działa prawidłowo. Nie udało mi się zmusić tego programu do tego, aby przełączał ekrany na emulatorze. Drugim takim dosyć dużym błędem jest to, że komputer czasami wykonuje ruchy czy też bicia niezgodne z regułami. Nie udało mi się tego opanować, dojść do tego. Ja tej gry nie robiłem po to, aby w nią grać za bardzo. Bardziej interesowało mnie uruchomienie sieci neuronowej na Amidze. I to mi się udało wykonać. Strasznie mnie to kręci, chociaż pożytku z tego jest naprawdę mało. Nie wiem, na jakim sprzęcie trzeba byłoby to uruchomić, aby działało to płynnie. Nie będę już tej gry rozwijał. W planach mam jedynie spróbowanie wykonania wersji dla procesory PowerPC. Też nie wiem, czy mi się to uda. Moja wiedza programistyczna jest zerowa. Naprawdę nie umiem programować. Cały czas tylko mówię, żebym chciał umieć. Ale coraz lepiej wychodzi to modelom językowym. Pierwszy raz, gdy uruchomiłem ChatGPT i kazałem mu portować Polan na Amigę, a później powiedziałem mu, że ma napisać jakąś prostą grę na Amigę, no to niestety ChatGPT poległ. A tutaj, jak widać, wychodzą coraz ciekawsze rzeczy. W grze jest również debug mode. Używałem go w trakcie tworzenia tej produkcji. Wystarczy w shellu grę uruchomić z parametrem D i w tym momencie gra zapisuje nam w oknie wszystko to, co się dzieje w silniku gry. Za chwilę wam to zademonstruję. Dobrze, teraz możemy wyjść z gry. Wykonane ruchy, naciśnięte klawisze. Wszystkie najważniejsze informacje gra loguje. Jeśli ktoś chce się pobawić, oczywiście może. Myślę, że starczy na dziś informacji. Dla mnie to jest naprawdę krok milowy, ta produkcja. Jeśli chodzi o moją przygodę z komputerem Amiga. Na tym etapie kończę robienie gier za pomocą Copilota ChatGPT. Chcę zrobić kilka malutkich programów, które będą dla mnie użyteczne i przydatne. Oczywiście będą opublikowane. No i w najbliższej przyszłości chcę wrócić do mojej maszyny AI, która będzie trenowana tylko i wyłącznie do tego, aby programować w języku C na Amidze. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Bison dla Toshro.